Kurczę blade. Ile tutaj jest? 2, nie no, chyba więcej. 4. 4. 10, no chyba bardziej 10, ale nie, no, nie wiem, czy 10 jednak trochę nie za ciemne. Gdzieś między 4 a 10 bym powiedział. No, coś między 4 a 10, chyba, tak mi się wydaje. Kurczę, ale pewności nie mam, zwłaszcza, że już oświetlenie o tej porze nie najlepsze. To oświetlenie z akwarium pewnie trochę mi fałszuje. Kurczę blade, zawsze mam kłopoty z odczytywaniem tej skali. Te różnice kolorów są naprawdę subtelne, zwłaszcza w tych niższych tutaj wartościach. No tu gdzie już rzeczywiście jest 40, no to już jest jasne, no ale gdzieś tutaj nisko. No idealna sprawa to te fotometry z morskiego. No mam taki fotometr Hanna Instruments Hej 782 do azotanów w wodzie słonej. No tam nie ma tego problemu, to po prostu elektronika odczytuje za mnie jakie jest zabarwienie próbki i nie muszę się bawić i zgadywać. Tylko kurczę, jak byk napisane Marinline, no do wody słonej. Ciekawe, czy miałoby to szansę zadziałać w wodzie słodkiej. A może by tak spróbować? No dobra, żeby nie było, że zgrałem tu takiego pomysłowego Dobromira, to oczywiście nie jest to oryginalny pomysł. Pytacie również w naszych filmach, w komentarzach czasami, czy tego urządzenia nie można by przypadkiem zastosować w wodzie słodkiej, no bo jest po prostu fajne. Ono jest przeznaczone do wody słonej i niestety firma nie ma w ofercie czegoś, co byłoby opisane wprost, że jest przeznaczone do wody słodkiej. No a szkoda, bo aż się prosi. Jednak azotany to przecież jeden z częściej wykonywanych pomiarów w akwarystyce słodkowodnej, więc fajnie byłoby mieć takie wygodne i względnie dokładne urządzenie, no ale z jakichś powodów firma Hanna Instruments ma w ofercie tylko urządzenie do wody słonej, a nie słodkiej. No i oczywiście też kombinujecie, myślicie o tym, czy przypadkiem nie dałoby się wykorzystać tego urządzenia. Wiem, że nie tylko w naszych filmach pytacie o to, pytacie również bezpośrednio w firmie, no ponieważ no tutaj współpracujemy z firmą Hanna Instruments, więc wiemy o tym, że zwracacie się z takimi pytaniami. No, firma odpowiada zgodnie z oficjalnymi, że tak powiem, wytycznymi. No, urządzenie jest przeznaczone do wody słonej i trudno, żeby odpowiedziała firma coś innego. Ale wiecie co? Chyba nie ma specjalnie przeciwwskazań, przynajmniej teoretycznie, żeby to poprawnie działało również w wodzie słodkiej. Bardziej bym się obawiał, czy urządzenie, które jest przeznaczone do wody słodkiej, działałoby poprawnie w wodzie morskiej. A to z tego powodu, że no w wodzie morskiej jest jednak dosyć dużo więcej różnych składników rozpuszczonych, między innymi dużo chlorków, które są dosyć reaktywne i mogą przeszkadzać w wielu reakcjach chemicznych, ale w drugą stronę, jeżeli urządzenie działa poprawnie i reakcja zachodzi poprawnie w trudnej wodzie morskiej, w wodzie słonej, to chyba nie powinno być przeszkód, żeby prawidłowo działało również w wodzie słodkiej. Więc trochę tutaj za zgodą i w porozumieniu z firmą Hanna Instruments postanowiłem to sprawdzić. Więc zrobię Ci mały eksperyment. Zacznę może od nabrania po prostu próbki wody z mojego akwarium, no bo nie będę tego sprawdzał na jakiejś na przykład wodzie Rodi, która jest wodą super czystą, a w wodzie akwariowej jednak mogą być różne czynniki przeszkadzające i reakcja może zachodzić w nieco inny sposób. No to co? To bierzemy próbkę wody. No dobrze, słuchajcie, to zaczniemy może od najpierw po prostu zmierzenia zwyczajnie tym fotometrem tego, co pokażę na wodzie z mojego akwarium. Mam tutaj samo urządzenie, jest sam fotometr. Będziemy potrzebowali jednej kuwety. Mam tutaj też zestaw reagentów, nożyczki potrzebne do otwarcia. Próbka wody oczywiście pobrana z akwarium, równo 500 ml, pół litra. Mam tutaj pipetę jednomiarową, którą mogę nabrać dokładnie 10 ml. No i oczywiście rękawiczki, dlatego że to jest pomiar oparty na optyce, tak? Natomiast jak przechodzi światło przez próbówkę, dobrze byłoby tej próbówki nie wypaczkać paluchami, zwłaszcza, że będę dzisiaj wykonywał tych pomiarów no trochę, więc pomogę sobie w ten sposób, żeby nie musieć jej co chwilę tutaj przecierać szmatką z odcisków palców. Dobra, to co? Zaczynamy. Słuchajcie, najpierw nabieram 10 ml wody. Do próbówki. Oj, za dużo. Mi uciekło. Dobra, mam 10 ml. Odkręcam i do kuwety. Pamiętacie? Pokazywałam wam, jak to się robi z takiej pipety. Nie wydmuchujemy wody, tu ma zlecieć tyle, ile tam chce zlecieć. Ona jest tak skalibrowana, że 10 ml to jest dokładnie tyle, ile samo wyleci
Jest tutaj tej ostatniej kropelki, która zostaje na czubku, nie usuwamy. Dobra, to sobie trochę odstawię na bok, żeby mi na razie nie przeszkadzało. Reagentów też na razie jeszcze nie potrzebuję. Pierwszym krokiem będzie skalibrowanie urządzenia, czyli włączyłem. Proszę bardzo, C1 jest gotowe do uruchomienia. Wkładam próbówkę. Urządzenie się kalibruje. Ja w tym czasie już tu sobie zacznę przygotowywać odczynnik. Wyjmę sobie jedną saszetkę z odczynnikiem. Urządzenie już tu pokazało C2, czyli jest już gotowe do pomiaru. Odkręcę sobie, bo będę tu musiał teraz wsypać reagent. No i co, odcinam brzeg z saszetki. Zrobię sobie ją tutaj w taką ładną łódeczkę, żeby się to ładnie wsypywało. No i sypiemy proszek do środka. Całe, nic nie zostało. Sprawdźmy. Nic, czysto. Dobra. Trzeba zakręcić. I teraz mieszamy przez 30 sekund. Nie przez 30, przez 2 minuty, co ja opowiadam. Ja wam to przyspieszę, bo przecież nie musicie oglądać, jak ja tym macham w kółko. Dobra. Odczynnik rozpuszczony, bo próbka już się nieco zabarwiła, ale tutaj jeszcze ona powinna postać dokładnie 7 minut. Tego już nie będę musiał tutaj odmierzać ręcznie, bo tutaj fotometr zrobi to za mnie. Po długim przyciśnięciu zaczyna odliczać 7 minut. Ja oczywiście też przyspieszę to albo wręcz wytnę za 7 minut. Zobaczymy, co z tego wyszło. Tymczasem posprzątam sobie tu trochę na moim blacie roboczym. Dobra, kończy się 7 minut. No i mamy pomiar 14,3. No, ciekawe. Bo mój fotometr pokazał około, test kropelkowy pokazał około 10. No pytanie teraz, czy to jest prawidłowy wynik? No dobrze, pytanie jak to sprawdzić, czy ten wynik był prawidłowy, czy nie. Słuchajcie, użyję do tego takiego roztworu azotanów, który przygotowałem sobie już wcześniej. To jest roztwór, którego stężenie ja wyliczyłem w ten sposób, że dodanie 10 ml tego roztworu do 1 litra będzie powodowało podniesienie stężenia dokładnie o 5 ppm, ponieważ ja mam tutaj pół litra, a nie litr w tej kolbie, no to tutaj dodanie 10 ml, czyli powiedzmy jedna taka pipeta, będzie powodowało podniesienie poziomu azotonów nie o 5, a o 10, no bo jest 2 razy mniej wody. Czyli za każdym razem, kiedy dodam tutaj porcję tego odczynnika, no powinien wynik, który zmierzyłem początkowo, wzrastać równo o te 10 ppm, czyli jeżeli za pierwszym razem w wyniku tego testu, który przed chwilą zrobiliśmy, wynik wynosił 14,3, no to po dodaniu 10 ml tego roztworu powinienem zmierzyć w idealnym przypadku 24,3 ppm. No zobaczymy, jaki będzie błąd w takim przypadku. Dobra, teraz jak zrobić taki roztwór? No można skorzystać na przykład z gotowych jakichś tutaj roztworów azotanów do stosowania w akwarystyce. Ja mam w tym przypadku produkt Reef Factory, ale oczywiście możliwe są inne, na przykład Aquaforest ma również podobny. To są po prostu czyste roztwory o znanym stężeniu do stosowania w akwarium morskim, do nawożenia azotanami. Stosuję go dlatego, że jest po prostu to czysty odczynnik. Te do akwarystyki morskiej są czyste. One każde z nich mają swoje stężenie. W tym przypadku ten musiałem rozcieńczyć po prostu stukrotnie, czyli do 1 litra wody musiałem dodać 10 ml tego roztworu, żeby uzyskać dokładnie taki, jaki mam tu w butelce. Można też oczywiście przygotować sobie, jeżeli ktoś dysponuje na przykład odczynnikiem azotan potasu tutaj krystalicznie, w tym przypadku trzeba odważyć odpowiednią ilość, no żeby uzyskać takie stężenie, jakie ja mam tutaj w tej butelce. To o ile dobrze pamiętam, to jeszcze sprawdzę, napiszę wam to w tekście, to chyba trzeba 0,84 g odważyć do litra wody. Sprawdzę to, napiszę wam. Można go po prostu rozpuścić i w ten sposób przygotować sobie taki roztwór wzorcowy do testowania. Trzeba to zrobić oczywiście w miarę możliwości dokładnie. Ja też tutaj od razu zastrzegam, że celem tego doświadczenia tutaj nie jest zbadanie dokładności tego urządzenia, a jedynie czy te wyniki są w miarę sensowne.
Więc no, gdybym chciał to rzeczywiście bardzo dokładnie zbadać, to musiałbym tutaj postarać się o bardzo precyzyjne odważenie na przykład tej porcji, czy bardzo dokładne rozcieńczenie. Ja nawet nie mam tutaj w domu no, szkła laboratoryjnego tej klasy, które by tutaj rzeczywiście było bardzo dokładne, zarówno te pipety, jak te kolby, to nie są tutaj szkła o jakiejś dużej klasie dokładności, bo one też mają oczywiście swoje klasy. No ale do takich celów akwarystycznych, do szacowania, czy jest wynik mniej więcej poprawny, jak najbardziej się to nadaje. Ja mam też tutaj od razu przygotowałem sobie, słuchajcie, w tableciku taki arkusz kalkulacyjny, w którym, akurat mi się zdążył zablokować, sobie odblokowałem, hasła Wam nie pokażę oczywiście, w którym będę sobie wprowadzał te wyniki, tu będzie mi się od razu na bieżąco obliczał prawidłowe wyniki odchyłka. Wprowadziłem tu już pierwszą próbkę, macie tutaj 14,3 mg, no to co? No to zaczynamy kolejny pomiar, dodam teraz równo 10 ml tego mojego roztworu wzorcowego. Powinno to spowodować wzrost stężenia azotanów w mojej badanej próbce z akwarium o 10 ml, czyli spodziewany wynik to byłoby 24,3. Na ile zmierzy? Zobaczymy. To zacznijmy od tego, że dodam oczywiście tutaj porcję mojego odczynnika. Ja do tego będę używał drugiej pipety po to, żeby ich tutaj nie mieszać, bo tu jest większe stężenie azotanów. Mógłbym potem niechcący na tej pipecie przenosić do kuwety większe stężenia, więc używam do tego celu drugiej pipety. Zessane 10 ml. Zmierzyć dokładnie. Dobra, no to jedziemy. 10 prosto do naszej kolby. Ja ponieważ poprzednio pobrałem 10 ml z tej kolby, a teraz dolewam 10 ml, to uzupełniam z powrotem do równo pół litra. W ten sposób tutaj ilość tej próbki naszej nie będzie się zmieniała, będzie stale tutaj rozcieńczane do pół litra, czyli tak prawidłowo jak powinno być. Przepraszam, trąciłem chyba kamerę. Tutaj oczywiście wyleję sobie jeszcze z tej pipety resztkę wody, żeby nie została tutaj czysta. Mam tutaj taką bagietkę, którą mogę to dokładnie wymieszać. Czekajcie drugą ręką, żebym wam nie zasłaniał w kamerze. Trudno mi to zrobić tutaj w tej pozycji. Zamieszamy to dokładnie, po prostu, żeby oczywiście te dodane azotany się tutaj dokładnie wymieszały. No i co? Mogę powtarzać pomiar. Jeszcze tu sobie oczywiście wymyję kuwetę. Mam tutaj taką zlewkę na wodę, na zużytą wodę z reagentami. Tu będę wylewał po prostu wodę brudną. Moja tryskawka, którą też już Wam pokazywałem, służąca do mycia kuwet, do mycia szkła laboratoryjnego z wodą RODI, po to, żeby tutaj nie zostawiać też jakichś zacieków. Dobra, to mam umyte. Muszę sobie jeszcze to przetrzeć. Gdzieś tu miałem kawałek serwetki, bo trochę zachlapałem, żeby tu kropel wody nie było. Dobra, mamy. No to co? To możemy ponownie odmierzyć 10 ml i powtarzam procedurę. Ja już Wam to wszystko przyspieszę, pokażę Wam wynik na końcu, żebyście nie musieli jeszcze raz oglądać tego samego. No dobra. Proszę bardzo, 24,6, prawie idealnie. Przypominam, że dodałem 10 mg, czyli spodziewany wynik był 24,3. Ja, słuchajcie, dodam sobie tutaj od razu do arkusza mojego kalkulacyjnego ten wynik. 24,3. Proszę bardzo. 24,6. Już bym nakłamał, widzicie. Chciałem wpisać idealny wynik, ale aż tak idealny nie jest. Dobra. Czyli w tym wypadku błąd bezwzględny wyniósł 0,3 ppm, na procentowo to było 1,2%. Czy to jest dużo, czy mało, to zobaczymy na końcu wspólnie. Ja teraz dokładnie w ten sam sposób przeprowadzę jeszcze 3 pomiary, czyli dodam za chwilę znowu 10 ppm, czyli od początku pomiaru będzie to już 20 mg dodanych do próbki, więc wynik powinien być o 20 większy od pierwszego pomiaru, czyli spodziewany wynik to byłoby 34,3, potem jeszcze 10, więc spodziewanym wynikiem byłoby 44,3 i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jakie błędy będą tu występowały. Ja to już Wam nagram w dużym przyspieszeniu, po prostu na końcu spojrzymy wspólnie w wynik.
No dobrze, słuchajcie, ostatni wynik 58,9 wpisałem już do mojego arkusza kalkulacyjnego. No to zobaczmy wspólnie, co tutaj ciekawego wyszło. Obejrzyjmy te dane. No więc w sumie zmierzyłem 5 próbek. Pierwsza to była oczywiście ta czysta woda z akwarium, czyli tutaj nie dodawałem w ogóle azotanów. Wynik ten pierwszy to było 14,3. Kolejna próbka, no to było już dodane 10 mg azotanów. No i zmierzyliśmy w tym przypadku 24,6, czyli no prawie dokładnie te 10 ppm wzrosło. No błąd w tym wypadku wyniósł 1,2%, no bo spodziewaliśmy się 10, a wzrosło o 10,3. To jest wynik całkiem niezły, no ale popatrzmy, jak to dalej wyglądało. Kolejne 10 mg dodane, czyli łącznie w tym już wypadku było dane 20 mg do próbki. Wynik tym razem wyniósł 37,6, czyli w stosunku do tego pierwszego pomiaru tutaj 14,3 wzrosło to nam o 23,3, no, czyli w tym wypadku, a dodam 20, tak? W związku z tym, no jakby wynik pokazany był już o 3,3 ppm, a za dużo, no to było prawie 9% odchyłki. Zaraz sobie popatrzymy na to, czy to jest dużo, czy mało. No i kolejno. Tym razem po dodaniu 30 mg azotanów, 30 mg na litr, wynik był wzrósł w stosunku do tego pierwszego pomiaru o 33,2, czyli znowu o 3 ppm za dużo, błąd pomiarowy w tym wypadku 6,7 ppm, 6,7%, przepraszam oczywiście. No i ostatnia próbka, już największe stężenie azotanów, jakie tu zbadaliśmy, łącznie dodałem od początku eksperymentu 40 mg, natomiast wynik odczytany na fotometrze wzrósł w stosunku do tego pierwszego pomiaru o 44,6 ppm, czyli błąd w tym wypadku wyniósł 4,6 ppm, a procentowo to jest 7,8. No teraz oczywiście pytanie, czy te odchyłki, które tu zmierzyliśmy, to dużo czy mało. Słuchajcie, mam tutaj oryginalne opakowanie od tego urządzenia i tutaj z tyłu jest tabela z danymi technicznymi. Można tu przeczytać o różnych parametrach tego urządzenia, między innymi na przykład o zakresie. Ono jest przeznaczone do pomiaru do 75 ppm, rozdzielczość 0,1 ppm, a dokładność za to wynosi plus minus 2 ppm lub plus minus 5%. I pierwsza uwaga jest taka, że tutaj jest dobry przykład tego, czym różni się dokładność od rozdzielczości. Rozdzielczość to jest rozdzielczość wyświetlacza, czyli to, że wyświetlacz pokazuje wynik z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Natomiast to wcale nie jest tożsame z dokładnością tego urządzenia. W tym wypadku dokładność to jest plus minus 2 ppm albo plus minus 5%, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. W związku z czym to oznacza, że również jeżeli przyjmiemy, że dla wody słodkiej dokładność tego urządzenia jest co najmniej taka sama jak dla wody słonej, no to również ten pierwszy pomiar, który tu wykonaliśmy, do którego potem odnosiliśmy wszystkie kolejne wyniki, mógł być obarczony takim błędem. Jeżeli przyjmiemy, że on również mógł wynosić te plus minus 2 ppm, no to zmienia postać rzeczy. To spróbujmy zrobić taką prostą symulację. W tym arkuszu kalkulacyjnym moim, który tutaj wykorzystywałem, ja tylko włączę sobie rejestrację ekranu, żebym mógł Wam to pokazać. Tutaj w tym miejscu zamiast 14,3, no ten wynik mógł być obarczony błędem. On skoro mógł wynosić do 2 ppm, no to spróbujmy wpisać taką wartość, zobaczymy, jak to wtedy wpłynie na te błędy procentowe tutaj, no i na te błędy związane znaczy te mierzone w wartościach bezwzględnych. Dobra, to korygujemy tą wartość. Zamiast 14,3 napiszemy sobie 16,3. No i zobaczmy, co się tutaj podziało. No, w tym wypadku praktycznie wszystkie odchyłki mieszczą się w tych 2 ppm deklarowanych przez producenta, z wyjątkiem tej ostatniej wartości 2,6 ppm, ale zauważcie, że w tym przypadku błąd procentowy jest poniżej tych 5% wskazywanych przez producenta, dlatego że dla dużych wartości, a to była próbka już o dużej wartości, tutaj dodaliśmy 40 mg na litr azotanów,
a odczyt z fotometru wynosił prawie 60, to już było w okolicach górnego końca zakresu pomiarowego urządzenia, no to tutaj te 5% deklarowane przez producenta to są wartości większe niż 2 ppm. Więc w tym wypadku odchył 2,6 ppm był jak najbardziej zgodny z deklaracjami producenta i mieścił się w zakresie plus minus 5%. Słuchajcie, czy to jest wynik dobry czy zły? Czy jest satysfakcjonujący czy nie? No po pierwsze, jak wygląda na to tutaj nie gorsze niż w przypadku akwarium morskich. No, urządzenie jest stosowane, jest dosyć uznane przez akwarystów morskich, powszechnie stosowane i ta dokładność jest uznawana za wystarczającą. Ja myślę, że akwarystyka to nie jest tutaj jakieś laboratorium analityczne, gdzie potrzebujemy naprawdę kosmicznych dokładności. Taka dokładność rzędu 2 ppm jest chyba jak najbardziej satysfakcjonująca, zwłaszcza jeżeli popatrzycie na skale pomiarowe tych testów kropelkowych. No to jest akurat z tego testu, który ja tu używam na co dzień, dosyć uznanej firmy, jak chodzi o producenta testów. I no jak do tej pory byłem zadowolony, no ale muszę powiedzieć, że no tak jak na początku nagrania Wam wskazałem, zwłaszcza przy tych niskich wartościach do 4 ppm te różnice w kolorach są tak subtelne, że naprawdę mam problem z odczytaniem tego. Dopiero 10 ppm trochę bardziej się różni. Kolejna wartość to jest 20 ppm, więc jak widzicie tutaj no te przeskoki na skali, żeby ta różnica koloru była jakaś sensowna, są rzędu 10 ppm. No przy tych tak drobnych tutaj różnicach ja naprawdę mam problem z odróżnieniem, czy to jest 4, czy to jest 2, czy to jest 6, czy to jest 7, czy to jest 8. No więc powiedziałbym, że taka dokładność rzędu 2 ppm jest nieosiągalna dla mnie przy tego typu teście kropelkowym. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytanie, czy to urządzenie da się stosować w wodzie słodkiej. Nie będziecie już musieli więcej pisać w komentarzach pod naszymi odcinkami. Nie będziecie musieli też pisać do firmy Hanna Instruments, która no, nie jest w stanie Wam odpowiedzieć inaczej niż w sposób oficjalny, zgodny z tym, do czego przeznaczony formalnie przynajmniej jest ten produkt. Dzięki, na razie, cześć.